Bum, 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 bum. Bam, 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 bam. ETH, ATH, już nie wiadomo co tutaj mówić i dzisiaj będziemy właśnie o tym ATH rozmawiać. To jest temat dla niektórych nudny, ale nie dla nas, bo przeżywamy. W tym momencie, Łukasz, jaką mamy cenę? 98, chyba 300 jest aktualne ATH, czwartek, więc bardzo możliwe, że jest już 100. Jeżeli jest już 100, to napisz koniecznie komentarz, że spóźniliśmy się z ogłoszeniem ATH na 100 tysięcy. No, ale bo nagraliśmy to kompromitujące nagranie, ciebie i mnie, więc myślę, że pójdzie w świat, jeżeli to 100 tysięcy będzie. No i właśnie zacznijmy od takiego newsa, który jakby ciężko jest do końca zweryfikować, ale pojawia się ta informacja już w kilku miejscach, widziałem na social mediach, że no Chiny ostatecznie cofną bana. I no właśnie, popuśćmy trochę wodze naszej wyobraźni. Co takiego wydarzy się z Bitcoinem i z pozostałymi krypto? Jeżeli to się wydarzy, i drugie pytanie, Łukasz, to pytanie zadajemy Wam. Dlaczego Chiny decydują się na wycofanie bana kryptowalutowego? No, ten, kto zna odpowiedź na to pytanie, to naprawdę musi być mieć wielką głowę. Nie wiem, dlaczego Chiny, nie znam na razie motywacji tych publicznych, ani tych rzeczywistych. A nie masz wrażenia, że właśnie jak Donald Trump razem z Elonem Muskiem, dwaj pro-kryptowalutowi tutaj działacze w tej chwili, chociaż właśnie, a propos Donalda Trumpa, chłop pewnie do końca nawet nie rozumie, jak działają kryptowaluty, ale wie, kogo słuchać i co mówić. I to ma... To jest najważniejsze. Tak, i to jest najważniejsze, oczywiście. Więc czy Chiny zrozumiały, że teraz w tej walce o dominację waluty fiducjarnej, dominację wartości i długu i tak dalej, że właśnie ci, którzy będą posiadali Bitcoina, że oni będą dysponowali asem, takim potężnym asem z rękoma? Gdybym był na miejscu władz chińskich, to właśnie z tego powodu bym odbanował Bitcoina, bo bym uznał, że to jednak jest coś, co należy kolekcjonować i na tym budować dodatkowe zabezpieczenie swojej waluty. Czy oni tak myślą? Nie wiem. To są jednak inni ludzie kulturowo zupełnie i czasami ciężko zrozumieć to, co... Mają jednego wroga. Okej. Ich jednym wrogiem, jednym jedynym są tak naprawdę Stany Zjednoczone. Cała reszta to jest po prostu jakieś tło. No i ja te parę lat temu, jak Chiny dokonały bana na kryptowalutach, ja to odbierałem, rozumiałem w ten sposób, że one jakby będą walczyć o to, żeby chiński yuan stał się walutą międzynarodową. Nie udało się to zrobić w mojej cenie i przeszkodą był Bitcoin. Tak, no i potem spekulowaliśmy, że na miejscu Chin, nie wiem czy pamiętasz, tak, nagraliśmy taki odcinek, gdzie mówiliśmy, że może Chiny zrozumieją, że dolara juanem nie zastąpią, ale może zastąpią dolara bitcoinem. To byłoby naprawdę bardzo prorynkowe podejście, dlatego myślę, że ma małe szanse powodzenia, ale... A dla nich byłoby naprawdę uderzeniem w twarz, gdyby okazało się, że ich zobowiązania, znaczy nie, ich wierzytelności, którymi dysponują, Amerykanie spłacili właśnie Bitcoinem. No bo też tutaj powiedzmy jasno, kiedy Chiny kupują nie wiem, obligacje amerykańskie, czy pożyczają Amerykanom pieniądze, to nie robią tego z chęci czystego zysku, że będzie im się naliczał odpowiedni procent, tylko tak naprawdę jest to zabieg geopolityczny, żeby mieć szantaż, możliwość wpływu i tak dalej, i tak dalej. No to jest i taki miecz obosieczny, bo czytając jakieś analizy, teraz znowu nie wiem, czy nie wchodzimy tutaj w jakiś political fiction, to były takie głosy, że w przypadku wojny amerykańsko-chińskiej, nawet takiej klasycznej, czyli konwencjonalnej, bez użycia broni jądrowej, to Stany mogą po wygranej, a nawet w czasie trwania wojny powiedzieć: hej, musicie zapłacić nam za tą wojnę, anulujemy wam wasze obligacje. I Stany mogą to zrobić technicznie, więc byłby to wstrząs na rynku oczywiście, no ale mogą, nie? Niemniej jednak faktycznie odbanowanie Bitcoina przez Chiny to jest mega byczy sygnał, jak cochowsce, tak powiem. No, to jest zwyczaj. Pewien zwyczaj, rutyna. Natomiast bardzo ciekawie wygląda temat, skąd
wracając trochę do wyborów, skąd nagle ma się pojawić na rynku tyle pieniędzy, Tak. żeby no, ta hossa faktycznie mogła mieć miejsce. No, żebyśmy mieli 300 000, pół miliona, tak, za bitcoina? 5, no tak. 5 milionów? 5 milionów. No, tutaj w ogóle tematów jest bardzo dużo, bo tych rzeczy w tym tygodniu zdarzyło się bardzo wiele. Ale dokończmy, skąd te pieniądze. Otóż okazuje się, i znowu dajcie znać w komentarzach, czy potwierdzacie te nasze wiadomości. Otóż okazuje się, że rezerwy złota, które mają Stany Zjednoczone, są trzymane oczywiście w skarbcu, ale one są cały czas wyceniane, część tych rezerw, po cenie zakupu. I ten gap pomiędzy ceną zakupu a aktualną wartością podobność jest już tak olbrzymi. Niektóre sztabki były brane czy kupowane w cenie $400, czy tam 500, a w tej chwili chyba jest 2,5, tak, $1000 za, czy nawet ponad. Ojej, może już 4000 na pewno ponad. Za kilogram, czy tam za uncję. No i możemy teraz powiedzieć, że oni mówią, to jest taki gap, no to my go wypełnijmy i mamy wolne środki w budżecie, które możemy wykorzystać i to są gigantyczne kwoty. Byłby to ciekawy zabieg. Przypomnę, to jest podobny zabieg, który miał mieć miejsce, nie wiem czy został w końcu zrealizowany w Polsce, gdzie rezerwy walutowe też były wyceniane cały czas, ten fundusz rezerwy walutowej był wyceniany po kursie zakupu, no i politycy wpadli na pomysł, hej, zaktualizujmy to. I mamy wolne, możemy Zaktualizujmy, to by oznaczało, że w przypadku tego złota, że Amerykanie musieliby to złoto sprzedać. Ale my nie sprzedamy, tylko wydrukujemy pieniądze, które zapełnią tą lukę. O tym mówisz. Czyli skoro sztabka kosztowała, czy tam uncja kosztowała 400, mamy tutaj 1000 uncji, to znaczy, że możemy 2,6 miliona dolarów wydrukować. Oczywiście tam nie ma 1000 uncji, tylko znacznie więcej, więc mogą znacznie większe środki tylko tam, gdzie nie ma wymienialności, to jest zabieg psychologiczny. Oczywiście. Bo tam, gdzie nie ma wymienialności dolara na złoto, no to... To jest tylko zabieg, taki, można powiedzieć, instrument pochodny zastosowany. Nie dochodzi do rzeczywistej transakcji na rynkach, a oni mówią, no dobra, to możemy tak te pieniądze stworzyć sobie i mieć. Znowu proszę Was, dajcie znać nam w komentarzach, czy te informacje są potwierdzone, czy nie. Będziemy bardzo wdzięczni. To są dosyć świeże informacje, które do nas dotarły i zastanawiamy się, czy faktycznie Trump będzie tak działał. Chcę jeszcze powiedzieć o ludziach Trumpa. Wśród ludzi Trumpa jest wiele mega kontrowersyjnych osób. Na przykład sprawami zdrowia ma się zajmować pan Kennedy, który był wielkim adwersarzem w czasach w 20 i 21 roku. Tak, i on z panem Faucim jest na, no powiedzieć, ścieżce wojennej, to mało. Tam nawet jest mowa o tym, że Fauci zostanie przed sąd podniesiony, czy oskarżony o manipulacje i nieprawdziwe informacje. To jest dosyć groźne no, dla pana Fauciego. No, ale szefem Pentagonu zostaje, uwaga, major. Nie jakiś generał, który już pracuje dla zbrojeniówki, bo tam w wojsku dosyć szybko się odchodzi z wojska, chyba w wieku 40 paru lat, się odchodzi na emeryturę i standardowa kariera czy ścieżka rozwoju jest taka, że po odejściu na emeryturę przychodzi się do biznesu i tam później negocjuje się kontrakty ze swoimi kolegami, z którymi przy chwilą się było w pracy, a potem zwieńczeniem tego sukcesu jest wyjście z biznesu zbrojeniowego i przejście na przykład właśnie do Pentagonu czy do polityki. A tutaj mamy człowieka, który odszedł z wojska wcześniej. Major, który jest doświadczonym żołnierzem, i wykazuje pewną, powiedziałbym, taką rzeźkość w swoich poglądach i bardzo jest taki, no, ja bym powiedział, nie dosięgła go jeszcze pałeczka imposybilizmu, więc może faktycznie to coś odmieni, ale to są tematy takie mniej istotne. Ważne jest to, że na przykład sprawami skarbu mają się zajmować ludzie, którzy na takiej stronie, na której możemy zobaczyć polityków, czy są pro-krypto, czy nie, wszyscy są oznaczeni jako A, czyli
maksymalnie pro-krypto. I to naprawdę bardzo dobrze wróży. No, temat rezerwy federalnej, w tej chwili już odmieniany na wszystkie możliwe sposoby, faktycznie zbliża się do nas wielkimi krokami. No, coś, co 4 lata temu w ogóle było niewyobrażalne. No, tak. W ogóle się o tym nie mówiło, nie? Nawet nie myślało się o czymś takim, a teraz nagle to boom, nie? I mamy takie tematy. Olbrzymie wpływy do ETF-ów. Ludzie naprawdę wchodzą w tego Bitcoina. Dominacja Bitcoina po prostu jest w tej chwili rekordowa. Wysysa... No właśnie, bo to jest to, co zrobiły takiego ETF-y. ETF-y sprawiły, że Bitcoin odrywa się od pozostałych krypto. Dlaczego? No, dlatego, że jak można było kupić Bitcoina i Solany i Ethereum po prostu na giełdach kryptowalutowych, czyli musiałeś tam zalogować, założyć konto, jakby pokonać to minimum wysiłku, które ktoś, kto nie jest kryptowalutowy, musi pokonać, żeby wejść w ten świat kryptowalut. Teraz dla wielu inwestorów jest tego wysiłku nie trzeba podejmować, bo kupują po prostu ETF-a bitcoinowego. Tak. Dla uczciwości trzeba też dodać, że mogą kupić ETF Ethereum, z jakiegoś powodu nie kupują, albo kupują mniej, ale to widać wyraźnie na wykresach, że ta łatwość kupienia bitcoina w Stanach teraz sprawia, że on leci to the moon, a te pozostałe krypto, właśnie to, co powiedziałeś, Bitcoin zaczął wysysać kapitał z rynku. Do momentu, gdy się pojawi nowy kapitał, bo tak naprawdę to, na co czekamy, to masowe wejście nie tylko ulicy, ale po prostu wejście dużych funduszy. I to oczywiście, ja tylko mówię o czymś innym. Ja mówię o tym, że nastąpiła zmiana dystrybucji Bitcoina. I jak się okazuje, to ma wpływ, bardzo duży wpływ na to, że on się odrywa od reszty, znaczy właściwie trzeba powiedzieć, że pozostałe kryptowaluty oderwały się od Bitcoina. No i teraz możemy zdepegowały. Analogię posuńmy. Wyobraźmy sobie, że cena Bitcoina podąża, a Ether zwykle podążał za nią, ale tak jakby był na takiej sprężynce, czyli zwykle najpierw wolno, ale potem jak już chwycił moment, to przeskakiwał Bitcoina. Chodzi o potencjalne zyski, jakie generował i wyskakiwał ponad Bitcoina, potem z powrotem spadał. No, wykazywał większą zmienność. W tej chwili wygląda, jakby ten ciężar ETH jeszcze nie spowodował jego ruchu w górę. Nie? Jeszcze cały czas jesteśmy przy 3000, 3200, tak zakładam, że Ether jest. To są bardzo niskie poziomy. On już powinien być na ponad 4-5 tysiącach, a nie ma go tam. Ale pytanie, czy to oznacza, że ta sprężynka się zerwała, czy po prostu się naciąga i jeszcze zobaczymy jakieś wystrzały. O Etherze porozmawiamy w następnej części, w drugiej części może no comment. Teraz wróćmy jeszcze na chwilę do Bitcoina. Mówiliśmy o politykach w rządzie, o rezerwie federalnej, która zaczyna naprawdę bardzo nabierać dużych kształtów, takich realnych. Tak. Wspominaliśmy w czasie kwadransu chyba o tej ustawie, która już jest gotowa, jak zawiązać tą rezerwę federalną. No, dzieje się bardzo dużo. Kolejna rzecz, która się wydarzyła, Michael Saylor. Niektórzy mówią, że on już po prostu odleciał, odfrunął, w ogóle już poszybował gdzieś, a tu nagle się okazuje, że uwaga, kto został zaproszony na to, żeby pitchować Board of Directors Microsoftu odnośnie Bitcoina. Michael Saylor. Wow. Ale to jest ciekawe, bo on sobie będzie strzelał w kolano trochę. On mówi, dla mnie to jest ok, bo Bitcoin pójdzie do góry, ja już mam dużo Bitcoina, będę miał jeszcze więcej, zdążę kupić, zanim oni kupią. No ten jego słynny plan tych 42 miliardów dolarów w ciągu 25, 26 i 27 rok. Rozmawialiśmy o tym, prawda? Wydaje mi się, że nie, ale... Wielki plan MicroStrategy, ja muszę to powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. No, ogłaszał go CEO MicroStrategy, czyli nie Michael Saylor, bo on nie jest CEO, ale ogłasza go CEO i mówi, no 42 miliardy dolarów rozłożone na 3 lata i w dwóch kierunkach uderzające, jeden w postaci długu, drugi w postaci wykupu, w postaci emisji nowych akcji. No i teraz zadałem pytanie, dlaczego 42 miliardy? Bo 2 razy 21, nie wiem. No nie, bo
bo to jest odpowiedź na najważniejsze pytanie. Jaki ma sens życie, wszechświat i cała reszta? Podążam za Douglasem Adamsem, który powiedział, ci co wiedzą, to teraz pewnie uśmiechają się pod nosem, bo to tak było. Napiszcie, być może trzeba tę książkę wstawić do Kanga Shopu w ramach biblioteki Kangi. Ale oczywiście drugie to jest tak, bo mamy dwie transze po 21 miliardów dolarów. Dlaczego po 21 miliardów dolarów? Bo 21 milionów bitcoinów. Więc po prostu CEO MicroStrategy naprawdę błysnął tutaj humorem. Gigantyczne zakupy. No, gigantyczne. Tak. Wiele firm w tej chwili ogłosiło, że kupuje bitcoina śladem MicroStrategy. Myślę, że coraz więcej. Ponad 100. Pytanie, jak długo ten model będzie można powielać. Przypomina trochę bańkę dotkomową. No tak. Pytanie, czy ona tak samo się skończy takim wielkim upadkiem. Ale ten upadek by się zakończył właśnie już nie na cenie bitcoina, tylko na cenie akcji. Tych spółek. Tak. A swoją drogą, bo nie powiedzieliśmy tego na kwadransie ostatnio, a to też był ważny moment, kapitalizacja srebra jest mniejsza niż kapitalizacja bitcoina. Przeskoczyliśmy, tak. Także pędzimy do bycia numer 1. Bardzo możliwe, że może podczas tej hossy jeszcze nie, ale podczas następnej, o ile cykliczność zostanie zachowana, może będziemy widzieli takie cuda. A skoro mowa o cykliczności, no to mamy do pokazania pewien wykres. Tak, słuchajcie, ostatnio naszą uwagę przykuł taki bardzo ciekawy wykres. Widzicie go teraz na ekranie. Na początku jest strasznie skomplikowany. Trzeba chwileczkę się zastanowić. To jest wykres, który pokazuje cenę bitcoina. Od środka okręgu na zewnątrz rośnie cena logarytmicznie, to jest bardzo istotnie, a kółeczko, jedno kółko to są 4 lata. Czyli każda ćwiartka to jest 1 rok, połowa ćwiartki to jest oczywiście pół roku. No i mamy tutaj bardzo ciekawe takie korelacje, właśnie pokazujące tą cykliczność, bo czasami jeden obraz, 1000 słów, prawda? No i on pokazuje też pewne fazy rynku, cykle na rynku, psychologię, ten wykres psychologia cykli rynkowych jest bardzo, bardzo ciekawa. Zwróćcie uwagę, jak czytamy ten wykres. Na początku tej spirali cena bitcoina była 0, więc dlatego jesteśmy w środku i z każdym okręgiem mamy coraz wyższą cenę. Nie ma nigdzie przecięcia, to jest bardzo ciekawe, czyli w cyklu czyli w ciągu 4 lat nie było takiego momentu, że byśmy tracili po 4 latach. No i tutaj zobaczcie, zielonymi kropkami mamy oznaczone ATH. Pierwsza zielona kropka jest w trzeciej ćwiartce, blisko środka tej ćwiartki, ale wszystkie pozostałe są już w drugiej, czyli 3 kolejne są w drugiej. A czerwonymi kropkami mamy oznaczone ATL, czyli najniższy w danym cyklu punkt ceny. No i też pierwsze jest oczywiście w innym, ale kolejne już wszystkie są w tej samej ćwiartce, po środku. Właściwie trzeba powiedzieć, że jeden jest w ćwiartce trzeciej, a 2 pozostałe w drugiej. Ale, tak, ale są bardzo, bardzo blisko siebie. No i tutaj jeszcze jest ciekawe, nie ma na tym wykresie zaznaczonych halvingów, ale te halvingi są w trzeciej ćwiartce, tak przed połową. Wszystkie te halvingi są w tej okolicy. Bardzo ciekawe zobrazowanie sytuacji na rynku. Ten wykres oczywiście udowadnia czy potwierdza historyczną cykliczność, ale on pokazuje jeszcze jedną rzecz, która nie wynika koniecznie z cykli. Zwróć uwagę, że fakt, że ta krzywa na tym wykresie, jak w ogóle nazywamy takie wykresy? Kołowe, nie wiem, spiralne, nie wiem. No zapomniałem teraz, zaraz przypomnę, bo miałem to, ale jakby to, co powiedziałeś, nie przecina się nam nigdzie linia i mało tego, my mamy wrażenie, że w ramach tej spirali odległość pomiędzy jedną spiralną a drugą spiralną tam jest jakaś zależność. Widzimy, że na początku te odległości były większe, a teraz coraz mniejsze. Coraz mniejsze, ale bo jest jeszcze druga teoria, która mówi o tym, że my możemy przeliczyć, ile będzie kosztował Bitcoin w kolejnych latach. Ta teoria mówi o tym, że
spadek ceny Bitcoina zawsze z ATH do ATL to jest mniej więcej 80% i tak dalej, i tak dalej. Tylko tutaj akurat jakby widzimy, że istnieją jakieś zależności, ale niech nas nie zmyli ta odległość, bo tam mamy skalę logarytmiczną. Dokładnie. Bo ktoś by mógł sobie pomyśleć, o, no to już tutaj widzimy, że się pętla zaciska. No nie, ona się nie zaciska, bo mamy skalę logarytmiczną, więc... Przez pewien okres czasu, mamy sytuację związaną z dużą adopcją, czy z początkiem adopcji, to zawsze jakieś aktywa rosną logarytmicznie. To nie może trwać w nieskończoność. W pewnym momencie zamienia się to już potem na wzrost liniowy, a potem stopniowo nawet na jakąś stagnację, czy poruszanie się w jakimś tam obszarze ceny. Ten wykres wygląda zwykle tak, że na początku adopcji mamy bardzo wolny wzrost, potem w pewnym momencie przegięcie i bardzo dynamiczny wzrost, właśnie taki logarytmiczny, a potem z powrotem wyrównanie płaska. My jesteśmy w tej chwili, niektórzy mówią, w pierwszej połowie tego cyklu wzrostu logarytmicznego, inni mówią, że jesteśmy już za połową. A ciekawe, jak ktokolwiek może to ustalić, skoro nie ma żadnych doświadczeń. Wszystko bierze z głowy. No tak, to jest jego przekonanie, zresztą tak samo jak nasze przekonanie. Ale ten wykres pokazuje jeszcze jedną rzecz. Oprócz tego, że pokazuje, że istnieje cykliczność, coś co jest naszym konikiem, oprócz tego, że pokazuje, że cena Bitcoina podąża jakimś określonym schematem, no to też pokazuje, że istnieją fazy i tych faz jest więcej niż 4, no bo cykl trwa 4 lata, więc niektórzy mówią o 4 fazach, a tutaj mamy ich wyróżnionych aż 16. No właśnie, to może wszystkich nie będziemy omawiali, ale weźmy na tapet, nie wiem, 2 albo 3 takie fazy. Może te, w których w tej chwili jesteśmy, to jest ten pomarańczowy taki wycinek kółka w górnej lewej części. Jesteśmy w tej chwili w tej fazie uspokojenia, konsolidacji byśmy powiedzieli, gdzie ta cena może się zmienia, ale jeszcze tak tutaj nie bardzo wiadomo, czy będą duże wzrosty, czy nie. Potem przechodzimy w fazę optymizmu, czyli widzimy, będzie Tak. rosło, wiary, że naprawdę idziemy do góry, chwila przerwy, wytchnienie, takie, co z tą ceną się dzieje i ta faza thrill, czyli zachwycenia, ten moment, w którym muszę każdemu opowiedzieć o tym, żeby kupił Bitcoina, no i ten moment ATH, czyli totalna euforia. Tak. I ten moment, Wielkie święto Bitcoina. Tak, nigdy nie sprzedam, bo to będzie rosło w nieskończoność. Tak? No i potem oczywiście kolejne fazy, które może omówimy później, jak już będziemy bliżej nich, ale zwróćcie uwagę, że to faktycznie oznacza, że przed nami jeszcze rok mniej więcej optymistycznych informacji, a potem może będzie z górki. No potem zgodnie z teorią cykliczności powinna przyjść roczna korekta. Jak będzie, to się okaże, no bo jednak okoliczności się zmieniają bardzo mocno. Ten entuzjazm, który w tej chwili idzie ze Stanów, może tę korektę jakoś tam wyłagodzić. Może też spowodować, że na przykład zmienią się trochę regulacje. No, trzeba spojrzeć też, no na to liczymy, bo mówiliśmy o tym na kwadransie. Jeżeli się okaże, że Chiny faktycznie zrobią debana, odbanują krypto, jednocześnie widzimy, co się dzieje w Stanach, no to Europa, która by w tym momencie przyjęła Mikę, to doprowadziłaby do wykluczenia siebie ze świata krypto. Mówiąc wprost, podcięłaby gałęzie, skrzydła i w ogóle wszystko, co jest z tym związane, więc to się okaże, jak będzie. Istotne jest może odpowiedzenie sobie na pytanie, czy to jest za późno, żeby wchodzić w Bitcoin. No właśnie. W tej chwili Bitcoin kosztuje blisko $100,000. Mam nadzieję, że jak oglądacie, to już jest ponad 100. Jeżeli był puszczony kompromitujący materiał, dajcie znać, czy Wam się podobał, co o nim sądzicie. Ale 100,000 to cena aktualna. Czy pociąg odjechał? No, dobrze wiemy, że nie. Co widzimy właśnie na tym wykresie. Dokładnie. Ja mówię o tym znajomym, którzy pytają mnie, Łukasz, ale czy warto kupować? Ja mówię, słuchaj, nie jest to najlepszy moment, ale cały czas w mojej ocenie, prywatnie, myślę, że warto, bo ja, jeśli mogę, to kupuję. I oczywiście nie spodziewaj się, że zarobisz 10 razy tyle, chociaż kto wie, ale 100%, 200% w skali roku to chyba jest zadowalające, bo przypomnę, w tej chwili wszyscy tacy youtuberzy, czy analitycy, może tak powiem, po tych rzeczach, które się dzieją w Stanach,
robią korekty swoich prognoz. I ci, którzy mówili o 120 tysiącach jako ATH, 150 tysiącach, w tej chwili mówią 250. Ci, którzy mówili o 250, mówią 400-500. Więc ciekawe jest, no o tym, co mówili 500 000 i 1 000 000, to już nie wspomnę, bo tam się zaczynają już robić jakieś astronomiczne kwoty, Tak. ale sygnał, że jest zawiązywana rezerwa federalna, że krypto naprawdę będzie działał, to będzie mega pozytywny sygnał i chyba zakupy się zaczną, jeśli już gdzieś się nie zaczynają. No, najwięksi tego świata pewnie kupują. To, co zwróciliśmy uwagę, BlackRock głównie skupuje. Ciekawe czemu? Ciekawe po co? To jest ciekawe. No, słuchajcie, dajcie znać, co myślicie o cenie Bitcoina. My jesteśmy Bitcoin entuzjastami. Od początku jednym z naszych głównych zawołań było BCK, czyli Bitcoin ciągle królem. I myślę, że no, to się nie zmieniło. Nie? To działamy. Łukasz, a jak budujesz swój portfel teraz w czasie hossy, no bo no nie jesteś Bitcoin maksymalistą, no nie? Kiedy mówię o Bitcoin maksymaliście, to mam na myśli to, że kupujesz tylko Bitcoina. Czyli Michael Saylor. Tak. Saylor jest Bitcoin maksymalistą, bo on mówi tylko Bitcoin. Tak, a cała reszta to szatan, no nie? Tak. No więc ja na przykład jestem Bitcoin, ale nie wiem, czy bym powiedział maksymalistą. Ja po prostu kolekcjonuję różne kryptowaluty z zamiarem zamiany ich kiedyś na Bitcoina. To Bitcoin ma być tym store of value takim emerytalnym, ale czym się kierujesz, jak dzisiaj budujesz swój portfel krypto? Od razu mówimy, nie interesuje nas tam Bitcoin, no bo to jest jakby oddzielny temat. Jak dobierasz? Myślę, że fundamenty są pewnym czynnikiem istotnym, ale nie najważniejszym. W tej chwili chyba sugerowałbym się społecznością i nastrojem, chociaż czasami ciężko łapać te wzrosty, bo ja nie spodziewałem się zupełnie wzrostu na przykład na Cardano i ADY. To było bardzo dla mnie niespotykane. Oczywiście Link, którego byłem entuzjastą, uważałem, że jego fundamenty są dobre, bo rozwiązuje jakiś problem. Tak. Solana jako główny konkurent Ethereum z dużym potencjałem wzrostu. On był mocno niedoceniany. W tej chwili widzimy, że ten poziom $500 jest raczej pewny. Myślałem na przykład również o Algorandzie, który w tej chwili przeżywał, bo w tej chwili znowu ma całkiem ciekawe wzrosty, ale przeżywał trudne chwile, ale uwaga, zapowiedź Trumpa o tym, że projekty amerykańskie nie będą, czy zyski na tych aktywach z projektów amerykańskich nie będą opodatkowane, to jest, nie ma bardziej byczego sygnału, nie? To jest naprawdę mega byczy sygnał, a Algorand takim projektem jest. Mamy Ethereum, które o tym może za sekundkę porozmawiamy, ale to są te projekty, które ja widzę. Nie znam się aż tak dobrze na memcoinach. Widzę, że one dają zarobić, ale nie jestem na tyle odważny, żeby w oparciu o nie budować swój portfel, chociaż nie ukrywam, że zakup Doge'a był bardzo dobrą inwestycją. Zakup, który trwał przez prawie przez 4 miesiące kupowałem Doge'a. Zresztą po jednym z naszych odcinków, wtedy przypomnę, Doge kosztował między 10 a 13 centów, w tej chwili około 40, także mogę powiedzieć, że to były bardzo udane zakupy. No więc ja kiedy dzisiaj jestem w takim modusie, że kiedy buduję swój portfel krypto, to patrzę po prostu na największą kapitalizację. To jest konserwatywne podejście. To jest bardzo konserwatywne, ale na przykład skupuję pierwszych 25 pozycji z CoinGecko. Pomijam oczywiście zwrapowane krypto, bo to jest tak naprawdę z mojej perspektywy powielenie. Zwrapowany Bitcoin, Ethereum na jakichś innych łańcuchach, to tego inwestycyjnie to nie ma znaczenia. Tak naprawdę to jest rozwiązanie techniczne. No i teraz dostrzegam również to, że duża kapitalizacja jest swego rodzaju oszustwem momentami. No bo jeżeli mamy memcoina, który wypuścił 10% swojego liquidity, a to 90% znajduje się nie wiadomo gdzie, no to do obliczania kapitalizacji tutaj można oczywiście to odpowiednio podejść, bo prawdziwa kapitalizacja to jest to obiegowe.
obiegowe, no ale bardzo często bierze się wszystkie monety, które widać na smart kontrakcie, no i ta kapitalizacja jest wielka, a obrót wcale nie musi być taki duży. Przykładem takiej kapitalizacji, która sprawia, że jest jedna moneta w czołówce, to jest Bitcoin Cash. On w zależności od tego, jak patrzę, jest na miejscu 19, 21 i tak dalej, ma dużą kapitalizację, ale jednak wolumeny na Bitcoin Cashu są nieduże. No nie? I to... No, ale to jest w ogóle dobór tych tokenów, a dzisiaj chcemy właśnie też wskazać Wam te kolejne krypto, które są w tej czołówce, chcemy o nich porozmawiać, te, które wierzymy, że będą rosły, no to jest w tej chwili chyba kluczowa sprawa, no bo ten, kto wiedział, że XRP wzrośnie, a tu zwracam uwagę, że jedna osoba z Kangi, jak rozpoczęły się pozwy przeciwko XRP, on od razu zaczął skupować XRP, bo mówi, nie ma mocnych, to na pewno przejdzie. Świętuje w tej chwili i pije szampana. I no, to był bardzo dobry ruch. Ja nie byłem na tyle odważny. No tak, dobór tokenów, a o tym jest dzisiejszy odcinek, między innymi dobór tych kryptowalut, w które warto inwestować dzisiaj, to jest naprawdę trudny wybór. My zawsze stawialiśmy na Bitcoina, to jest wybór numer 1 dla tych najbardziej konserwatywnych. Tak. Tych, którzy zadowolą się wzrostem 3-4-krotnym. Brzmi skandalicznie, ale tak jest. No i teraz kolejne, jeżeli będziemy się posiłkowali Twoim kluczem, czyli tym, jaka jest kapitalizacja, no to drugie to jest Ethereum. I teraz możemy rozmawiać na temat Ethereum, czy Ethereum się skończyło, czy Ethereum ma jeszcze szansę na to, żeby wrócić do łask. No, bardzo ciekawy temat. No, tak, ale zwróćcie uwagę, jak przed audycją rozmawialiśmy, kilka godzin przed audycją, to, że Ethereum dzisiaj ma tak dużo aktualizacji, sprawia, że podświadomie my, kiedy patrzymy na Ethereum, myślimy sobie, tak faktycznie jest. To jest biznes. Kupując tak naprawdę monety Ethereum, to ja niejako partycypuję w tym biznesie. I to jest zupełnie inne myślenie niż w przypadku Bitcoina. Bo jak kupujesz Bitcoina, to mówisz kupuję, ponieważ po pierwsze tam nie ma żadnego biznesu, nie ma żadnej organizacji. Kupuję coś, co jest wydobywane, rzadkie i liczę, że to zdobędzie wartość. Przy Ethereum ludzie już myślą tak, im bardziej Ethereum jako organizacja będzie sprawna, tym powiedzmy cena powinna być wyższa. To jest to założenie, które podświadomie większość z nas dokonuje. No i co widzimy? No widzimy właśnie dużą konkurencji, bo widzimy powstawanie warstwy drugiej, to co już tam wiele razy rozmawialiśmy. No i ja myślę, że do niedawna jeszcze w głowach inwestorów kryptowalutowych Ethereum był po prostu tym srebrem. To mówili, że to jest ropa w świecie krypto, ale generalnie to miało być, tak było postrzegane jako to srebro w kryptowalutach. Złoto to Bitcoin, srebro to Ethereum. Teraz już tak nie jest. No, możemy popatrzeć sobie na wykresy tego, co się działo z Ethereum i tutaj będzie trochę pesymistycznie, a potem opowiem o tej optymistycznej stronie. Pesymistycznie patrząc, to mówimy tak, patrzymy na zachowanie ceny i porównujemy z obrotami. Najprostsza analiza. No i widzimy, że do tej pory, jak były wysokie obroty, to cena Ethereum po prostu szybowała. Dawała zarobić jakieś bardzo duże pieniądze. Gigantyczne pieniądze. Tutaj pierwsze chyba zwroty były na poziomie między ATL a ATH na poziomie 250 razy. Olbrzymie wzrosty i olbrzymie obroty. Naprawdę olbrzymie obroty. Potem kolejne wzrosty, również olbrzymie obroty. Tam już było około 22 chyba razy zarobek. 10 razy mniej, ale cały czas nieźle, tak. Cały czas nieźle. A teraz tutaj obrotów po prostu nie ma, a nawet jak się pojawiają jakieś, to te wzrosty są symboliczne. Dlaczego? Może właśnie dlatego, że ludzie się odwrócili od Ethereum, bo stwierdzili, o ile Bitcoin rozwiązuje problem przechowywania wartości, o tyle Ethereum nie rozwiązuje w sposób unikalny żadnego problemu, ma konkurencję, to co Ty mówiłeś, no ciągłe aktualizacje tak naprawdę spowodowały, że Ethereum zbliżyło się bardziej do Solany, do Ady, do tych wszystkich, do SUI, z wszystkich tych kryptowalut, które no, mówimy, że są ETH killer. Tak? No i to jest jedno spojrzenie, dosyć
dosyć dużo analityków w ten sposób podchodzi i takie ma spojrzenie. Co to oznacza dla ceny Ethereum? Oni mówią 6 tysięcy, 7 tysięcy. To są górne granice wzrostu w tym ATH. Chyba że będą jakieś mega bycze, czyli będzie super cykl, o którym się mówi, no to może będzie 13. No. Czyli to są te widełki, o których mówimy. Natomiast z drugiej strony mamy całą rzeszę analityków, którzy mówią nie, to nie jest tak. Tutaj mamy do czynienia z pewną, z jednej strony manipulacją rynkiem związanym z ETF-ami ETH, a z drugiej strony mamy zbliżające się w przyszłym roku gigantyczne zmiany w Ethereum, które trudno może zrozumieć takim szarym ludziom, tak. Ale w momencie, gdy zrozumieją, co się zmienia, to okaże się, że Ethereum znowu jest lata świetlne przed wszystkimi innymi. No, ale właśnie, pytanie, czy to zrozumienie przyjdzie na czas. I czy ono jest odpowiednim sygnałem popytowym, czy tam motywującym popyt, bo to jest coś, o czym też rozmawialiśmy jakiś czas temu. Weźmy ten Algorand. Wierzymy w to, że SEC pogodzi się z Algorandem, no nie? Że Algorand projekt amerykański. Więc jeżeli Donald Trump dotrzyma swoich obietnic, nie będą płacili przez jakiś czas podatku i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak to fakt takich bardzo pozytywnych technologiczno-legislacyjnych zmian, pytanie, jak bardzo przekłada się na nasze emocje i na to, żeby powiedzieć, mamy w tej chwili rynek byka w ramach, czyli jakby intuicję byka przy tym tokenie. No, w mojej ocenie będzie wpływ, no bo jednak wprowadzenie pewnych unikalnych funkcjonalności niedostępnych na innych blockchainach może spowodować przede wszystkim zapotrzebowanie na ten blockchain. Zwracam uwagę, że BlackRock w swoich planach tokenizacji wszystkiego, on stwierdził, że będzie używał sieci Ethereum. Pojawiają się też inne blockchainy, ale nacisk jest właśnie na Ethereum. Więc jeżeli BlackRock ruszy z tą kapitalizacją, z tą tokenizacją, no to może się okazać, że Ethereum nagle stanie się mega potrzebne, a zmiany, które są na Ethereum, jak choćby zamiana czy spowodowanie, że każdy portfel będzie programowalny, tak. Że będzie można w końcu zrobić na przykład coś tak niesamowitego, jak płatności cykliczne. Jak będzie można zrobić szybsze transfery, które nie wymagają podwójnej autoryzacji i tak dalej. Tych zmian jest naprawdę dużo, one brzmią mega technicznie i bardzo ciężko jest znaleźć opisy tego, jak one wpłyną naprawdę na użytkowość sieci. Wierzę w to, że Ethereum może wygrać, bo jest najbardziej rozpoznawalnym, drugą najbardziej rozpoznawalną kryptowalutą i naprawdę będzie rozwiązywało konkretne problemy. Ale czy tak będzie? Nie wiem. We will see, zobaczymy. Tak, w tej chwili bym swój portfel kryptowalutowy, jakbym miał mówić o cyfrach, to jakbym zaczynał w tej chwili, to bym zdecydowanie 50%, mówię o konserwatywnym podejściu, 50% Bitcoin, 10-15% Ethereum. Okej. To bardzo ciekawe. A czy uważasz, że ten klucz, którym ja się kieruję, czyli klucz kapitalizacji, jest dobrym kluczem? No tutaj na pewno przy podejściu takim konserwatywnym tak, natomiast myślę, że ten cykl zakończy się kilkoma niespodziewanymi upadkami. Jestem przekonany, że kilku coinów, które są w tej chwili w pierwszej 20, 15, po wyrzuceniu stablecoinów i wrapów, nie zobaczymy już nawet w pierwszej 50. Może się okazać, że kilka z nich wyleci. Czy to będzie Ethereum? Mam raczej wrażenie, że nie. Czy to będzie Doge? To już prędzej, bo zobaczymy, chociaż ma wielkiego supportera, ale na pewno coś się wydarzy. I teraz kto trafi na tą żyłę złota, ten ma szansę sporo zarobić. Pamiętaj, jeżeli zainwestujesz w 10 tokenów i 2 z nich spadną, jeden będzie miał 10-krotny wzrost, to ten wzrost pokryje Ci stratę na tych 2 pierwszych. Oczywiście, że tak. I da Ci bardzo dobry zysk.
a może trafisz więcej. Chociaż podkreślam, to już jest zabawa w strzelanie i takie typowanie. Myślę, że tutaj fundamenty są, no im większy potencjalny zysk, tym mniejsze fundamenty, tym większe ryzyko. Token, o którym, czyli Ethereum jest według mnie mocnym graczem, ale to nie jest taki gracz, który da nam razy 100 albo razy 20, nawet w takich optymistycznych wariantach. Chyba większość tych tokenów, które są w pierwszej 20, no bo im większa kapitalizacja, tym teoretycznie ciężej zaburzyć cenę, tak? Mniejsza kapitalizacja, no to łatwiej jest zrobić świeczkę do góry, świeczkę w dół również jest łatwiej zrobić. Zastanawiam się, czy w pierwszej 20 jest jakiś taki projekt, który może dać te 20x cały czas. Wydaje mi się, znaczy jest kilka memcoinów. Jest kilka memcoinów. Tak. Myślę, że takie strzały mogą się pojawić razy 20. Prędzej tych strzałów razy 20 szukałbym w pierwszej 50. Okay. Czyli w tych wschodzących projektach, które ciężko wyłowić i tutaj już ciężko liczyć na to, że inwestowanie w każdy da nam, wyrówna nam szansę. To tak niestety nie, ale takim projektem, który ma potencjalnie bardzo duży wzrost, a jeszcze ma jeszcze duże możliwości wzrostu, ale nie niesie ze sobą dużego ryzyka, no to jest oczywiście Solana. Solana jako token, który jak mówi się o wzrostach w ciągu tej najbliższej hossy, to ta dwukrotność, trzykrotność wobec aktualnej ceny $230–240, czyli to, co w Ethereum jest stawiane jako te takie maksymalne progi, to w Solanie raczej mówi się o tym, że to są te minimalne wzrosty. $500 jest przez nikogo, nie spotkałem analityków tych takich, którzy mówią o wzrostach jako Solana, która daje szansę, nie podważają tego. Tam jest pytanie, czy będzie 1002. Najbardziej, chciałem powiedzieć zabawne, chociaż to wcale nie jest zabawne, ciekawą rzeczą albo pewnego rodzaju chichotem jest to, że wartość Solanu bierze się w tej chwili z tego, że się pojawia bardzo dużo memcoinów w oparciu o ten łańcuch, co rozwiązuje konkretny problem i jest użyteczna. A jak jest użyteczna, to znaczy, że to jest dobry projekt. Tak? Czyli super, dla Solany istnienie memcoinów to jest właśnie ten motor, który napędza ich popularność. Jeżeli będzie więcej tych memcoinów i one będą się jeszcze bardziej kręciły, to super. Czy słyszałeś o jakimś projekcie na Ethereum, który tak jak było te Hello Kitty, czy te kotki na Ethereum w czasie poprzednich CryptoKitties, tak. I tam kilka innych NFT-ki, które się pojawiły, przecież one napędzały wzrost Ethereum. Teraz memcoiny, które pojawiają się na Solanie, napędzają wzrost Solany, dlatego ja jestem przekonany, moja opinia, że Solana jest tym koniem, który może dać dosyć duże wzrosty przy stosunkowo niskim ryzyku straty. Mówię tutaj, że nie uważam, żeby... prawie na żywo. Tak. Nie mówię tutaj o tym, że nie ma ryzyka, że Solana spadnie do zera, ale raczej mało prawdopodobne. Zawsze bierzemy tą analizę risk to reward, czyli ryzyko do potencjalnej nagrody, więc tutaj ryzyko oceniamy nisko, potencjalną nagrodę wysoko i dlatego ta analiza jakby rekomenduje, żeby na przykład taką Solanę właśnie skupywać. Czyli jakbym miał umieścić ją w swoim portfelu, również myślałbym o przedziale między 10 a 15%. To jest, mówię, konserwatywne podejście. Na pewno nie dające maksymalnych zysków, bo jestem przekonany, że będzie jakiś coin, który wzrośnie razy 10 i gdybyśmy tam zainwestowali, to byśmy wygrali, ale... Tylko, że tam, bo wiesz, jest taka strategia, że kupujesz coiny tam z pierwszej, nie z pierwszej, wyżej niż 200, no nie? Albo 300, tylko że to już tam nie ma tego wskaźnika 1 do 10. Tylko trzeba jest to powiedzieć, że ten wskaźnik tego, że cała ilość naszych kupionych monet będzie szła w dół, ale znajdą się jedna albo dwie, które wystrzelą tam jakoś w kosmos. Tutaj wtedy to już by nie było 1 na 10, tylko właśnie 1 na 100 czy na 200. No właśnie i to by oznaczało, że on musi zrobić przynajmniej 200x, żeby wyrównać nam, wyzerować. A to jest raz, że ciężko złapać,
Tak. No a myślę, że nie będzie wiele takich projektów. Kolejny typ. Jaki według Ciebie kolejny jest typ, którym warto się zająć? Z kategorii czy z nazwy? Z nazwy. No, Konkretny. powiedz. Według mnie tym projektem, który ma potencjał wzrostu, a jeszcze jest niedoszacowany i to bardzo mocno, to jest Link. Link, czyli Chainlink, projekt, którego ATH było dużo więcej niż jest w tej chwili. To jest projekt, który myślę, że wzrośnie na pewno ponad to, co teraz ma. Teraz jest to kilkanaście dolarów, $20, $30. Myślę, że w hoście będziemy mieli na pewno. Jestem o tym przekonany. Znowu mówię moje przekonanie, ale jest duży potencjał tego, żeby to właśnie Link zrobił razy 10. Powiem Ci, dlaczego myślę, że chociaż skupuję Linka. W tym arkuszu, gdzie skupuję swoje krypto, mam taki wskaźnik, kiedy podejmowałem akcję sprzedażową. No bo tak jak wiesz, jak na przykład zarobiłem na jakimś memcoinie 100%, no to wyprzedaję go od razu, ale nadal go skupuję. No bo nadal myślę, że on tam będzie, tylko po prostu realizuje zyski i tak dalej. Najdłużej nieruszane przeze mnie krypto, które skupuję codziennie, to jest Link i Litecoin. No i właśnie Link według mnie jest bardzo dobrym przykładem tego, że mamy świetny projekt, który działa, który rozwiązuje problemy, który nie jest blockchainem. To, co jest ważne, więc nie wchodzi do tej kategorii, gdzie jest Sui, Ether, Solana i tam wszyscy pozostali. A mimo to jego token nie może tak naprawdę zrobić tych kilku X-ów. Oczywiście trwają tam spekulacje, że być może będzie ETF oparty o Linka. No i być może tak. On będzie dawał wzrosty, ale ponieważ on naprawdę dostarcza realne rozwiązanie problemu, to tam już nie ma tej sfery marzeń. No właśnie, to jest to, dlaczego ja bym użył tego Linka, czy umieścił go w swoim portfolio. Nie ma może jakichś bardzo dużych w tej chwili marzeń, ale potencjał jest, czyli... Ale ile byś chciał zarobić na takim Linku? Jakiego X-a się spodziewasz? No więc ja przede wszystkim spodziewam się, że dobiję do swojego ATH. A ATH to było ponad $50, teraz cena około 15, czyli mówimy tutaj o trzykrotnym wzroście. I to jest to, czego ja się spodziewam jako pewnika, czegoś, co jest tym minimum, które powinien osiągnąć. Oczywiście, jeżeli będzie 20% tylko wzrostu albo 30%, trudno, ale to jest to ryzyko. Natomiast spodziewam się, że jeżeli będzie jakaś euforia na Linka, to tutaj możemy mówić o cenie dużo wyższej i to może być jeden z tych koni, który pociągnie ekstra cały. Ale ja właśnie dlatego skupuję Linka, między innymi w swoim portfelu. Dlatego, że uważam, że to jest pewniak. Pewniak co do tego, że nie straci, że w długiej perspektywie daje zarobić 1-2 razy, znaczy 100%, 200%. Szansa, że tam będzie 1000%, myślę, że jest niewielka, ale gdybyśmy stawiali tylko na takie projekty, co mają dać nam 1000%, to bylibyśmy dzisiaj bankrutami. Myślę, że na Linka warto przeznaczyć 5 do 10% swojego portfolio. Tak ja bym tutaj dawał. No ale to jest ten token, który według mnie na pewno nie spowoduje straty. Najwyżej da nam poczucie tego, że mogliśmy... I właśnie ja tak myślę o pierwszych 20, a nawet pierwszych 50 pozycjach na CoinGecko. Okay. Tak, to jest właśnie to założenie. Pamiętasz, jak byliśmy w Paryżu na konferencji, jak ona się to nazywa? No nieważne, to byliśmy na konferencji w Paryżu, tej dużej konferencji kryptowalutowej, Paris Blockchain Week, I to, co Ciebie wzmocniło i mnie też, to, że jak się tam chodziło i patrzyło na te stoiska, to były projekty, które działały w poprzedniej hoście, a jeszcze w poprzedniej. To tak sobie pomyślałem, żyją. Faktycznie mamy ich tokeny, które brakuje im jeszcze tego, co by nam dało jakieś duże zwroty, ale oni działają. I ja właśnie tym kieruję się w kontekście tej pierwszej 50 tokenów, bo na przykład takim tokenem, który mnie zastanawia cały czas i nie wiem, co o nim myśleć, jest Polygon. Nie mogą złapać wiatru. Nie mogą. To może być jeden z tych tokenów, który jednak zaskoczy i wypadnie. A może nie. Pamiętajmy, że oni mieli pewną strategię na swoje działanie. Ja przepraszam, sprawdzam w tej chwili jeden z tych tokenów, którego dawno nie sprawdzałem i właśnie go odszukałem. Nie będę mówić, co to był za token, ale to był token, którego ja oglądałem
którego pamiętam z czasów prehistorycznych, no i jego cena cały czas jest jakieś 30 razy niższa niż ATH. No i teraz można się zastanawiać, czy im się uda odbić, czy to, że widzieliśmy ich na Paris Blockchain Week, okazuje, że oni jednak działają i czy ruszą, czy będzie jakieś pozytywne, zobaczymy. Ale wracając do tego tokena, o którym ty powiedziałeś, czyli do Poligona, no. dawniej Matic, tak? To jest jeden z tych blockchainów, który w tej chwili troszeczkę odpada. Ma jakieś trudności. Znowu nie przebija się do mainstreamu, a myślę, że to jest jeden z kluczowych elementów. Może się uda jemu wybić i wtedy będziemy mieli naprawdę olbrzymie wzrosty, bo jest zdecydowanie poniżej ATH, ale czy mu się uda, to już jest wielce ryzykowne. Ja w tej chwili zmniejszyłem intensywność skupu Matica, Poligona. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, no bo kiedy ja skupuję właśnie w modelu DCA, no to najwięcej każdego dnia, i to jest dokładnie ta sama kwota, przeznaczam na skup Bitcoina i Ethera. Jednak. No tak, no oczywiście, no bo ja jestem jednak konserwatywnym, tak sobie myślę, inwestorem. Później połowę tej kwoty przeznaczam na Solanę dziennej, a później mam jeszcze dwie kolejne gradacje. Kolejna gradacja to są pozostałe blockchainy, a najmniejszą kwotę codziennie przeznaczam na skup memcoinów. Czy ty też graduujesz w zależności od kategorii? Tak, staram się to robić. Mam tych zakupów nie aż tak dużo jak ty. Ja jednak mam tylko, powiedzmy, poniżej 10 pozycji, które skupuję, ale mam świadomość tego, że na pewno nie osiągnę najlepszych czy najwyższych zysków, chociaż to, co w tej chwili mam, mnie zadowala i daje takie poczucie, że wykorzystuję tą szansę i muszę powiedzieć, że gdybym miał teraz zaczynać, w tej chwili, to rozpocząłbym z tymi ustawieniami, które mam teraz. To znaczy nie zmieniałbym ich, bo uważam, że udało mi się znaleźć nie optimum, na pewno nie optimum, ale to, co mnie już satysfakcjonuje i boję się tego zmieniać, żeby nie zepsuć. To tak, bo tu się mówi, że dobre jest wrogiem lepszego. Tak. No, albo lepsze jest wrogiem dobrego, jakoś tak. W każdym razie mówisz o optimum, bo może masz optimum. Bo nie optymalizujemy zysków, bo tak naprawdę to wtedy rację ma ten, kto zagrał w totolotka. Najmniejszy wysiłek, największy zysk. I jemu to zadziałało, tylko optymalizujemy stosunek potencjalnych zysków do potencjalnej straty. A propos totolotka, mały hint. Chyba ostatnio, jeśli wygrałeś w totolotka i cieszyłeś się, że trafiłeś cyfry, to miała miejsce najniższa główna wygrana, ponieważ chyba 16 osób trafiło tą maksymalną wygranę. Historia zna takie przypadki też w Polsce wcześniej, znaczy, bo to w Polsce się wydarzyło, ale nie wiem, czy wiesz, że na Węgrzech kiedyś. Znam, ale powiedz. No, 2 razy pod rząd padły te same liczby. Tak. Było tutaj matematycznie możliwe. Ciekawy jestem, co robiła Komisja Gier i Zakładów, jak się dzieliła łupami, ale to może temat, w ogóle możemy kiedyś o tym nagrać no comment. Łukasz, myślę, że rozmawiamy bardzo długo, więc chyba... To szybko powiedzmy, jakie według Ciebie 3 tokeny są warte tego, żeby zwrócić na nie uwagę teraz. Nawet nie mam nic. Zaczynam swoją przygodę. Wymieniliśmy naszych głównych graczy. Bitcoin, Ether, Solana, Link. Wspomnieliśmy o Matiku. Wspomnieliśmy o Doge'u. Bitcoin Cash. To były tokeny, o których wspominaliśmy. O ADzie wspominaliśmy, że to są projekty, które warto rozważać. Przecież ADA to jest jeden z tych projektów wielkich niewiadomych. No, ale widzisz, mają ciekawe zmiany w blockchainie. Tak. XRP, który jest również bardzo ciekawym projektem, ale co byś dorzucił do tej listy? 3 projekty. 3 projekty. Znaczy, to ja bym powiedział tak, zostawiam Bitcoina, bo oczywiście Bitcoina trzeba skupować, no, ale... Tych, których nie wymieniliśmy. Tych, których nie wymieniliśmy. Nie wymieniliśmy. To nie wiem, Łukasz, nie wiem. To powiem inaczej, jeżeli ktoś nas ogląda, bo to jest ważne pytanie, ale teraz zacząłem tak myśleć i nie jestem w stanie wymyśleć w ciągu 15, ale chcę Mogę podać swoje później. No nie, bo ja bym powiedział, ktoś przychodzi i mówi, chce zacząć kupować 3 kryptowaluty, oprócz Bitcoina.
to ja powiedziałbym tak, to wybierz sobie na kryptowalutę związaną z blockchainem. Ja tutaj myślę o Solanie. No nie, że zgadzam się z tych blockchainowych projektów. Solana ma świetny marketing. No, wystarczy przypomnieć, jak była przecież konferencja w Singapurze, no to oni zrobili swoją wielką konferencję, swoją równolegle. To nie był side event, tylko konferencja. Jeżeli chodzi o memcoiny, to bym oczywiście zachęcał do kupowania Doge'a, ale teraz, jak ty wspomniałeś, właśnie zadałeś to pytanie, to bym w tej sekundzie zaryzykował, że może trzeba kupować te wywiórki. Czyli memcoin, który się pojawił teraz na kanale. Takie wzrosty. No, jasne, jest w pierwszej 70, ostatnio sprawdzałem i myślę, że teraz będzie się pięło do góry. No Pepe, jakie miała wzrosty, Bonk, jakie miał wzrosty, to wszystko na wszystkim zarobiłem. No więc z blockchainowych jest to Solana, z memecoiny, no to wziąłbym wywiórkę, a jeżeli nie, no to oczywiście to Wywiórkę, czyli Peanut, P-N-U-T. Tak, no bo to jest związane z historią tej wywiórki. No, a z takich klasycznych altów, no właśnie, to bym powiedział, czyli dla mnie alt to jest coś, co nie jest blockchainem, ani nie jest memecoinem, więc to jest wszystkie te pozostałe. No to bym postawił na tego linka. Okej. No, ja bym zwrócił uwagę jeszcze na trzy kryptowaluty, o których nie wspomnieliśmy. Doge. Uważam, że to jest cały czas token z dużym potencjałem. Tak. On może jeszcze troszeczkę spadnie, bo mają gigantyczne wzrosty, ale też może dać zarobić. Jestem prawie przekonany, jeśli mogę tak powiedzieć, że tutaj wzrosty na poziomie $2 będziemy widzieli w czasie tej hossy. Drugim tokenem, na który warto zwrócić uwagę, według mnie, to jest token SUI. I to jest token, który również zapowiada się bardzo nieźle. I to może być jeden z tych graczy, który zamiesza na rynku, da nam bardzo duże wzrosty, ale jest spore ryzyko, że na tym stracimy. I uwaga, trzeci, stary dziadek. Stary dziadek, który troszkę tak niezauważenie, ale zrobił pewien rebranding. Otóż Litecoin. Litecoin cały czas tak był bardzo nisko, on już notował dużo wyższe poziomy, ale Litecoin, wiesz jak teraz się plasuje? No. Litecoin mówi o sobie, jesteśmy memcoinem. No nie. I teraz można by zacząć patrzeć na to właśnie, ojej, no to coś nie tak, ale myślę, że to jest na tyle silna społeczność, na tyle silna grupa, że oni mogą tutaj namieszać, chociaż znowu powiem, to jest tylko mój pogląd, nie wiem jak będzie, nikt z nas tego nie wie i na pewno nie mówimy inwestujcie w te tokeny, ale po prostu mówimy popatrzcie na nie i podejmijcie swoją własną decyzję. Tak, natomiast muszę powiedzieć, że wszystkie te, które wymieniłeś, skupuję. Tak czy inaczej. Moi drodzy, zanim przejdziemy do części wysoce kalorycznej, najciekawszej, zawsze zostawiamy na koniec, żebyście wytrzymali do końca. Nie podoba nam się, jak przybijacie odcinek, żeby wysłuchać ciekawostek. Przypominamy o naszym wielkim apelu, o to, żebyście udostępniali ten materiał, komentowali, dawali łapkę w górę. Bardzo prosimy. Jeżeli odsłuchałeś, byłeś z nami teraz przez tą godzinę, to znaczy, że na pewno jakoś doceniasz to, co robimy. Prosimy Ciebie, żebyś się zrewanżował, choćby właśnie łapką w górę. Spoglądam w tej chwili na nasz licznik i jest wyłączony. No, tak. Ale tak, docencie to, że przygotowujemy dla Was te materiały. Jeżeli zasubskrybujecie i klikniecie w dzwoneczek, Was to nic nie kosztuje, a dla nas to jest wielka radość. Wolimy to nawet od darmowej kawy. Reklam nie było, więc myślę, warto w ten sposób się odwdzięczyć. A jeszcze zanim będą ciekawostki, nie, to już pora na ciekawostki. Wydaje mi się, że ta ciekawostka mogła kiedyś być tutaj, ale rozwinę ją. Ośmiornica ma 3 serca. 3 serca ma. Dwa serca odpowiadają za... Nie, jedno serce odpowiada za to, żeby rozprowadzać krew po całym ciele ośmiornicy, a 2 za to, żeby pompować tę krew tam w płuca, tak? Nie wiem, czy ośmiornica ma płuca, czy skrzela. Skrzela. Ale chodzi o to, że płuca, żeby tam dbać o tą jak gdyby gospodarkę. Krew ośmiornicy jest granatowa. To jest ciekawe. Tak.
Zresztą kiedyś się chyba robił atrament z krwi. A nie z tego barwnika, który ona ma, żeby się bronić? Możliwe. No właśnie. Ona jest granatowa czy tam ciemno-niebieska. Z tego tytułu... Dajcie nam znać, jak to z tą krwią jest. No właśnie. Ona dlatego, że ma wysoki poziom jakiejś substancji chemicznej, ale uwaga, jedno z tych serc, jak ośmiornica płynie, albo właśnie pracuje, albo nie pracuje. I dlatego ośmiornice lubią chodzić po dnie, bo wtedy dochodzi do rekonfiguracji tego trzeciego serca. Także taka ciekawostka. No. To ja wybiorę biologiczną ciekawostkę również, ale trochę też związaną, niech będzie, z posiadaniem. Otóż nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy ty, Sławku, wiesz, ale wszystkie łabędzie na terenie Anglii i Walii, czy Wielkiej Brytanii, są własnością jej książęcej mości królowej. Ach, to jest nawet nie biologiczna, tylko powiedzielibyśmy konstytucyjno-historyczna, bo myślę, że takich case'ów jest więcej. Tak. Dobra, dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście z nami. Kanał nasz rośnie w siłę, bardzo się cieszymy. Coraz więcej oglądających, coraz więcej osób, które nas subskrybują. Dołączcie do nas, to jest bardzo ważne. Tyle gadaliśmy, że mi się woda skończyła i teraz głos mi się łamie. Zapraszamy na najbliższy wtorek, godzina 9:30, telewizja śniadaniowa o kryptowalutach. Środa, godzina 20, Kanga Trends. No i oczywiście za tydzień, w sobotę o godzinie 19 na kolejny odcinek No Comment. I okrzyki wojenne. BCK, Bitcoin ciągle królem. I KNF, Kanga na fali. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.